Zastanawiałeś się kiedyś, jakim cudem Sasori pokonał trzeciego Kazekage? Był to shinobi, który był w stanie używać żelaznego piasku. Człowiek, który był wymieniany jako najsilniejszy z Kazekage. Czy to w ogóle było możliwe, żeby Sasori go pokonał? A może się nad tym teraz zastanawiasz, bo skończyłeś oglądać mój film o Sasorim i Deidarze, z którego jasno wynika, że warto go zobaczyć. Więc ja cię teraz szybko odsyłam do tamtego filmu, a ty włącz sobie go po obejrzeniu tego. No i lecimy dalej. Skąd wiemy, że Sasori pokonał trzeciego Kazekage? Staje się to oczywiste, gdy założymy, że zamienił go w żywą marionetkę. Sasori wykorzystuje czakrę trzeciego Kazekage po to, żeby marionetka mogła używać żelaznego piasku. I właśnie dlatego nazywa się ona żywą marionetką, bo Sasori musiał wszczepić w jakiś sposób, nie wiemy do końca jaki, trochę czakry trzeciego Kazekage, aby ta marionetka mogła używać jego jutsu, czyli żelaznego piasku. Dzięki temu zabiegowi marionetka ta staje się najsilniejszą marionetką w arsenale Sasoriego oraz najsilniejszą marionetką stworzoną w ogóle w całym świecie Naruto. Jej siłę widać doskonale podczas walki Sasoriego z Sakurą i babką Chio. Sasori, używając marionetki, był w stanie używać żelaznego piasku na bardzo dużo sposobów, więc dość dokładnie widać, że miał on nad jej ogromną siłą dużą kontrolę. Oczywiście nie możemy też zapominać, że marionetka była sporo słabsza od żywego trzeciego Kazekage, ale myślę, że każdemu wydaje się to dosyć logiczne, że kopia w postaci marionetki nie może być silniejsza od oryginału. No i musimy to przyznać choćby z samego faktu, że Sakura rozwala tą marionetkę na jednego hita. I oczywiste jest to, że babka Chio znacznie pomogła w tym, że Sakura była się w stanie w ogóle zbliżyć do tej marionetki, nie umierając wcześniej, no ale jednak do prawdziwego trzeciego Kazekage marionetka Sasoriego nie ma podejścia. No i właśnie, skoro najsilniejsza marionetka kiedykolwiek stworzona przez Sasoriego jest słabsza od jego przeciwnika, w dodatku przeciwnika, z którego ją stworzył, to jakim cudem pokonał trzeciego Kazekage bez jej pomocy? Bo myślę, że na tym etapie każdy zdaje sobie sprawę, że Sasori nie mógł mieć marionetki trzeciego, zanim go pokonał, bo wiadomo. No i dość oczywiste, że wszyscy ci, którzy oglądali poprzedni odcinek z Sasorim, którego jeśli jeszcze nie widziałem, tak, wiem, że to już jest przesada, ale idźcie zobaczyć ten odcinek, jeśli go jeszcze nie widzieliście. Ale wszystkie te elitarne osoby, które już ten odcinek widziały, myślą sobie, że o Jezu, znowu chce się nabijać siły Sasoriego, nie chce doceniać jego umiejętności i atutów, weź już daj sobie spokój z robieniem tym materiału, bo Sasori to jest moja ulubiona postać. W ogóle powiedz jeszcze, że jakim cudem taki leszcz pokonał trzeciego Kazekage, ale nie tym razem. Ja chcę tylko powiedzieć, że my dosłownie nie wiemy, jak to się stało, że on go pokonał. W całej historii nie ma nic wspomnianego o tym, jak Sasori zabija trzeciego Kazekage. Rozumiecie w ogóle ten absurd? Najsilniejszy Kazekage w historii znika bez śladu, umiera i nikt nie wie, co się z nim dzieje lub co działo się później, a widzimy go w rękach Sasoriego przerobionego na marionetkę. No ale przejdźmy do szczątkowych informacji, które mamy na ten temat. Po tym wydarzeniu, czyli po zniknięciu trzeciego Kazekage, wioska Piasku pogrążyła się w wojnie i chaosie. Z mojego punktu widzenia było to coś w stylu wojny domowej. No i tak naprawdę o jego zniknięciu nie wiemy wiele więcej. Trzeci Kazekage znikł i przez to w wiosce zrobił się straszny burdel, a zrobił się też przez to, że po jego zniknięciu przez dłuższy czas nie wybrano Kage wioski Piasku, przez co była ona podatna na ataki i nie stała, jeśli chodzi o nastroje w wiosce, bo ciągle brakowało im najsilniejszej osoby. W dodatku ślad po nim zaginął, więc nie zostawił on po sobie żadnej bohaterskiej historii, która inspirowałaby kogoś. Nie, po prostu słuch po nim zaginął i tyle. A więc w jaki sposób Sasori był w stanie zakraść się do wioski lub zwabić gdzieś Kazekage i zabić go tak, żeby nikt się o tym nie dowiedział, nikt nie zauważył, nikt nie miał nawet szczątkowych informacji na ten temat? Ustalmy sobie na początku jednak, kiedy ta sytuacja miała miejsce. Podczas zebrania w wiosce Piasku, gdy Akatsuki porwało Garę, starszyzna mówi, że trzeci Kazekage zniknął ponad 10 lat temu. Dla mnie to było dość jasne, że w takim razie musiało być to w przedziale od 10 powiedzmy do 15 lat wstecz. Ale natknąłem się na pewne wyliczenia i wychodzi na to, że Gara, gdy zostaje Kazekage, ma plus minus 16 lat. Wiemy też, że Raza, czyli ojciec Gary, jest już Kazekage, gdy ten się rodzi, co oznacza, że wioska Piasku ma Kazekage przez ostatnie co najmniej 16 lat. Dodając do tego, że nie wybrali oni Kazekage przez dłuższy czas po zniknięciu trzeciego, bo myśleli, że w jakiś sposób wróci do wioski, nie wiem, to trzeci Kazekage musiał zniknąć sporo ponad 16 lat temu. Myślę, że 18, 20 czy nawet ponad 20 jest tutaj dobrym określeniem, a nie ponad 10, jak to przekazuje nam manga, choć jak mówiłem, ponad 10 to też technicznie jest ponad 20. W każdym razie 20 plus wydaje się dużo sensowniejszym odstępem czasu i ja z tą teorią się w pełni zgadzam. Rodzi się teraz pytanie, co po opuszczeniu wioski Piasku robi Sasori, bo zakładając, że ponad 20 lat nie ma już trzeciego Kazekage, a Sasori opuścił wioskę 30 lat temu, to co robił przez te mniej niż 10 lat? I przytaczam tutaj te odległości czasowe dlatego, że niektórzy mówią, że Sasori w momencie, kiedy zniknął, zabrał ze sobą też trzeciego Kazekage. Ale to nie jest prawda, bo babka Chio mówi jasno, że nie widziała Sasoriego od około 30 lat,
a według tych wyliczeń, które przedstawiłem wcześniej, trzeciego Kazekage nie ma w wiosce około 20 plus lat. Ale będę dzisiaj jeszcze wracał, jak do tego doszło, że trzeci Kazekage zniknął i robię to też dokładnie w tym momencie. Starszyzna wioski Piasku opowiada historię, w której, jak mówiłem, nie ma zbyt dużo konkretów, ale biją z niej emocje, że Kazekage zniknął podczas bycia w wiosce. Nie wygląda na to, żeby był on na jakiejś misji lub poza wioską, no i ma to sens, bo Kage z wiosek za często się z nich nie ruszają w trosce o ich bezpieczeństwo, a na pewno nie robią tego bez obstawy. Wygląda więc na to, że ktoś uprowadził go z samej wioski, coś jak Akatsuki Gare. Problem w tym, że przez 20 lat nikt nie wie, kto to zrobił i jak, i czy w ogóle to było możliwe. No ale mamy sporo wiadomości, które potwierdzają właśnie ten przebieg zdarzeń. Bo nie trudno sobie wyobrazić, że Sasori był w stanie przedostać się niezauważony do wioski Piasku, tym bardziej, że miał on tam sporo szpiegów, którzy byli tak jakby zainfekowani jego jutsu i w każdej chwili na jego polecenie mogli stać się posłusznymi pionkami. Więc wygląda na to, że Sasori odwiedzał wioskę Piasku parokrotnie przed wydarzeniami z Shippudena i porwaniem Gary. Wygląda też na to, że pewnego z tych razów zabrał ze sobą najsilniejszą osobę w wiosce i zamienił go w marionetkę. Czejcie w ogóle, co tam się dzieje w tej wiosce Piasku? No ale skoro Sasori, jak już wcześniej ustaliliśmy, od ponad 20 lat, zakładając, że zamienienie w marionetkę Kazekage mogło mu zająć parę lat, to załóżmy, że od ponad 15 lat jest w posiadaniu tej marionetki, to jakim cudem ta informacja w żaden sposób nie dotarła do wioski Piasku? Dla mnie są tylko dwie opcje. Albo Sasori nie używał jej do czasu walki z Sakurą i Chiyo, w co wątpię, bo jakby miał nauczyć się wykorzystywać jej pełny potencjał. Druga opcja natomiast jest według mnie dużo bardziej prawdopodobna. Było tak, że osoba, która zobaczyła tą marionetkę, po prostu umierała w walce z Sasorim, bo marionetka była tak silna. I myślę, że to jest dużo bardziej prawdopodobne, między innymi dlatego, że była to jego właśnie najsilniejsza marionetka, więc też jeśli już musiał jej użyć, to na silnego przeciwnika. Jeśli przegrałby walkę z silnym przeciwnikiem, to musiałby zginąć, więc skoro Sasori do tej pory żyje, to wcześniejszych przeciwników do walki z Sakurą i Chiyo musiał po prostu pokonywać. No niestety na tej walce się skończyło. No bo chyba przyznacie mi rację, że niemożliwe jest to, że ktoś zobaczyłby tą marionetkę, która wygląda jak trzeci Kazekage, ma umiejętności takie jak trzeci Kazekage, a trzeciego Kazekage nie ma i chcecie mi powiedzieć, że byłaby jakaś osoba, która nie skojarzyłaby tego z jego zniknięciem? Nie ma na to szans. Ale wracając do tego, jak Sasori wszedł w posiadanie Kazekage, bo przecież musiał to zrobić w kompletnej ciszy i niepostrzeżenie w samym środku wioski, zabić lub złapać Kazekage choćby w jakąś pułapkę. I jak porównanie do wyniesienia Gary przekazuje sens tego, co zrobił, to niejak ma się do tego, jak to zrobił. Bo przecież Gara został porwany na oczach całej wioski. Deidara używał masy bomb i wybuchów, więc zwyczajnie narobił sporo hałasu. Gara, broniąc wioski, używał dosłownie pustyni, więc ich walka należała do widowiskowych i mimo, że Gara został porwany, to pokazał całej wiosce, jak ją broni. Tym bardziej wtedy, kiedy Deidara wyrzuca bombę C3 na wioskę, a Gara broni jej tarczą z piasku o wielkości całej wioski. Więc jest to jasne, że każdy wiedział, co się dzieje i że aktualny Kazekage jest w niebezpieczeństwie. No jeśli znowu przyrównamy to do zerowych informacji, jakie mamy na temat zniknięcia trzeciego, to wydaje się co najmniej dziwne. Tym bardziej po 20 latach po tej sytuacji nikt nie znajduje żadnych śladów walki w pobliżu, ani żelaznego piasku trzeciego Kazekage, brak żadnych śladów starcia, bo jakiejkolwiek walki. Dzięki tym wszystkim informacjom dochodzimy do tego, że Sasori musiał na Kazekage zastawić jakąś pułapkę, ale nie w sensie bitewnym lub zaskoczenia go atakiem, tylko zrobił to tym, z czego Sasori jest najbardziej znany, czyli oczywiście trucizny. Sasori używa trucizny wszędzie, w szczególności podczas walki. Jego marionetki są naładowane trucizną w każdy możliwy sposób, więc nie dziwne, że prowadzi nas to do takiego wniosku. Czyli co, Sasori go po prostu otruł i to tyle? Wygląda na to, że tak właśnie było, bo Sasori to mistrz przygotowywania trucizn i ma to dużo sensu. W dodatku tłumaczyłoby to, dlaczego nikt w wiosce Piasku nic nie wie o tamtym zdarzeniu. Sasori znał ją jak własną kieszeń i stale inwigilował, więc mógł idealnie się przygotować na tą okazję. Zatruł Kazekage w jakiś sposób, czy podając do jedzenia, czy jakoś inaczej, zabił go tą trucizną lub tylko sparaliżował, ze względu na to, że nie mamy zielonego pojęcia, jak robi się ludzką marionetkę i czy osoba musi być żywa przy jej składaniu, a może jakaś jej część jest żywa cały czas, nie wiadomo. W każdym razie to prawdopodobnie stało się z trzecim Kazekage. Oczywiście jestem też przygotowany na to, że część osób będzie mówiła, że to nieprawda, bo Sasori mógł go pokonać, tym bardziej, że przecież w Naruto mówią, że on jest tak silny, że mógłby podbić cały kraj, więc nie miałby problemu z zabiciem czy obezwładnieniem Kazekage. Ale jednak w mojej opinii to duże naciągnięcie, między innymi przez to, że nikt w wiosce Piasku nie wie, jak to się stało. Nigdzie nie ma śladów po tej hipotetycznej walce, ani nic podobnego. Zresztą jest w tym filmie jeszcze reszta istotnie ważnych powodów, dla których tak nie mogło być, więc ta wersja nie ma za bardzo żadnego sensu. Mam nadzieję, że rozumiecie już mój punkt widzenia
powiedzenia. Mam też nadzieję, że zrozumieliście już, jak prawdopodobnie trzeci Kazekage został zabity. W tym filmie to już wszystko. Pamiętajcie, łapa, sub, dzwonek. Do następnego. Cześć!